Cześć, jestem Jarek z Szalonych Walizek. Skoro słyszycie w tle szum morza, to znaczy, że będziemy nurkowali. Powiem wam, że czuję lekkie déjà vu, ponieważ znowu jestem na Bali, znowu jestem w Tulamben, ale nie spodziewam się, że to będzie dokładnie to samo, ponieważ nigdy morze nie jest takie samo, te miejscówki nigdy nie są takie same, więc oglądajcie ten film i zobaczycie, jak wygląda wrak, na którym już kiedyś nurkowałem. Gdzieś wam zostawię w karcie na górze. Tym razem będziemy nurkowali i na wraku, i również obok tego wraku, obok którego pojawiają się rekiny, i trzymajcie kciuki, może na nie trafimy, albo jakieś inne bardzo ciekawe ryby, bo właśnie ja po to nurkuję, żeby oglądać życie, a nie szukać głębokości. Lecimy z nurkowaniem na Bali. Po roku przerwy wracam do Tulamben i Purimata Dive Resort, które jest bazą do nurkowania na wraku USS Liberty. Nurkuję ponownie w Diving Indos Sanur, prowadzoną przez polskiego instruktora Mariusza Radyko, znanego lepiej jako Klocek. To był u niego ten wie, że nurkowania z nim i jego ekipą należą do udanych. Sprawdzałem rok wcześniej, byłem zadowolony i dlatego wróciłem w to samo miejsce. Te oleiste plamy na powierzchni to olejki do opalania zostawiane przez snurków. Jeśli zawierają tak szkodliwe substancje jak benzofenon 3, niszczą rafy. Dlatego warto wiedzieć, czego używacie przed wejściem do morza. Niestety świadomie lub nieświadomie niszczymy to, co powinno cieszyć nasze oczy. Wrak USS Liberty jest widoczny z góry, ponieważ osiadł po trafieniu japońską torpedą dość płytko, między 18 a 25 metrem. Wchodzi się z brzegu, by z płetwy dopłynąć do niego płecizną i trafić na opadający podwodny stok. Warto rozglądać się już od pierwszych metrów, ponieważ północne wybrzeże Bali jest pełne życia. Pod wodą od razu trafiamy na wielkie korale miękkie i na liczne ukwiały żyjące sobie jak zawsze w symbiozie z błazenkami, nazywanymi również anemony lub rybki Nemo. Historię wraku USS Liberty, który był amerykańskim wojskowym statkiem transportowym, opowiedzieliśmy szerzej w nurkowym odcinku z pobytu na Bali w 2023 roku. Jeśli Was to interesuje, odsyłamy do niego, zostawiając link do karty w prawym górnym rogu. Tym razem rozglądaliśmy się za życiem, ciekawymi okazami, ale szczery uśmiech wywołał powrót do tego miejsca z węgorzykami morskimi, które zwykle nazywa się Garden Eel. Balijskie węgorzyki, podobnie jak ludzie tu żyjący, są spokojne, nie płoszą się i można nimi cieszyć oczy, jeśli nie wykonuje się nerwowych ruchów. Mówiłem o tym wcześniej, ale na nurkowaniu i w ogóle na Bali jesteśmy z Albim, którego mogliście zobaczyć w naszych filmach z Albanii. Podrzucę wam gdzieś tutaj kartę, żebyście mogli zobaczyć, albo całą playlistę, żebyście mogli zobaczyć, jak nasza podróż po Albanii wyglądała. I obnurkowaliśmy ten wrak kolejny raz. Generalnie wiele się nie zmieniło, ale sporo nowych ryb, fajnie rozrastają się korale i cieszy to, że ta rafa rośnie, a nie jest zniszczona. Widać, że miejscowi dbają, rozumieją, że taka zdrowa rafa i takie zdrowe miejsce to jest wielka atrakcja dla nurków. Ja strasznie lubię to miejsce i cieszyłem się, że mogę tutaj wrócić, a teraz pójdziemy na nurkowanie w inne, oddalone odrobinę na prawo od wraku. Tam będzie ściana i na tej ścianie może być trochę ciekawostek. Mogą być duże ryby. We have the draw hop, we have the wall, and then we have the Sandy Haria first. Until 100 meter you see the wall, and the wall I see with the crocodile, and then you have the wall until the dip is over here. So later the maximum the 80 meter for you, but you have the open water first. Okay?
Maybe shark. Yeah. Maybe you see the whale sharks in the Whale shark. Yeah. Whale shark? Yeah. Here? Yeah, we have. I see whale shark here. 7 days ago, I see in the Melastipun. Ale pierwsze, na co trafiliśmy, to perliczka rozdymkowata, która zrobiła sobie na dnie postój na czyszczenie pyszczka. Większość z nich jest toksyczna. David Attenborough opisał ten gatunek jako największego artystę królestwa zwierząt z powodu wyjątkowego zwyczaju samców uwodzących samice poprzez budowanie gniazd w piasku składających się ze skomplikowanych wzorów geometrycznych. W drodze do ściany trzeba pokonać około 100-metrowy odcinek, wydawałoby się piaszczystej pustyni. Ale rozglądajcie się tu uważnie, ponieważ ten piasek lubią krewetki, anemony, ślimaki nudibranch, a czasem można trafić na ogończe plamiste. Dalej zaskakuje rozłożysta gorgonia, która na szczęście jest nietknięta ludzką ręką czy płetwą. Tym razem trafiło nam się wyjątkowe szczęście. Mieliśmy okazję zobaczyć przemieszczającego się liliowca, które zwykle spotykamy jedynie wczepione w skały. I nawet utrata ostrości jakoś nie przeszkadza. Cudny widok. Obok kolejna ciekawostka. Takie ciemne skrzydlice, których kolor wpadał w głęboką czerwień, a po chwili totalny odlot. Czarny lionfish. Pierwszy raz miałem do czynienia z takim. Jeśli wiecie, czy to jakaś anomalia lub odmiana, napiszcie w komentarzu. Kolejnego dnia ruszamy na sąsiednią wyspę Nusa Penida do popularnego spotu, jakim jest Manta Point. Po drodze mijamy skalne okno. Na dnie łodzi mój sprzęt czeka na sprawdzenie, czy tym razem będziemy mieli farta i sfilmujemy więcej mant niż rok temu. W oddali słynna skała T-Rex na Nusa Penida, gdzie widać dźwig budujący windę, która zabierze turystów ze szczytu w dół na samą plażę. Po chwili jest jasne, że tym razem mamy naprawdę dużo szczęścia, bo w zatoczce kręci się aż 5 mant. Na powierzchni kłębią się tłumy snurkujących, którzy chcą popatrzeć na te piękne zwierzęta z bliska. Wiecie, że manty mają pewną cechę charakterystyczną? To układ plam na spodzie, który podobnie jak linie papilarne u człowieka jest unikatowy dla każdej z nich. Po tym można odróżnić manty. Ciekawostką w tym gronie jest prawie całkowicie czarny okaz. To tak jak albinos u ludzi. Obserwując manty na Nusa Penida jest chyba dobry moment, by zaprosić Was do zostawienia suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i łapki w górę pod tym filmem. Dzięki.
Tym razem odwiedziłem 2 nowe spoty nurkowe przy Nusa Penida. Purpet to był jeden z nich. Absolutnie magiczne miejsce. Ogrom życia, mnóstwo korali miękkich, a co za tym idzie dużo ryb i innych zwierząt. Do tego bardzo silne prądy poziome, więc nurkowanie planowaliśmy z zanurzeniem i wynurzeniem w innych miejscach. Widzicie, jaką on ma siłę? Wyobraźcie sobie, jak trudno filmuje się w takich warunkach, nie mówiąc o samym nurkowaniu. Absolutnie nie należy z nim walczyć. Najlepiej pływać z prądem, spokojnie oddychać, oszczędzając powietrze i podziwiać to, co stworzyła matka natura. Purpet uznałem za przecudowne miejsce z powodu żółwi. Nie jednego, ale 5, które udało nam się spotkać podczas tego nurkowania. Co jakiś czas pojawiały się też liliowce, które wcześniej miałem okazję zobaczyć w ruchu. Na koniec jeszcze jedno naprawdę ładne miejsce na północy Nusa Penida, zwane Lembongan. Tu również było dużo życia, przewaga korali twardych i dalej silny prąd. Tu też zobaczyłem naprawdę piękny okaz skorpeny czyhającej na dnie na jakiś smaczny kąsek. Do tego trafiłem kolejnego pięknego ukwiała i rodzinkę czarnych anemonów tańczących wokół niego. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę, ale ta kolejna skorpena jest chora? Czy też zmienia skórę jak wąż? Nie znam się aż tak dobrze, ale zaciekawiło mnie to mocno. Napiszcie w komentarzu. Dziękuję za oglądanie tego nurkowego odcinka z Bali i Nusa Penida. I do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale.